Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania, a dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać taką torebkę. Będzie to bardzo prosta torebka, a jednocześnie bardzo efektowna, stylowa. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pokażę Wam kilka fajnych nowych wzorów i mam nadzieję, że zrobicie sobie ją razem ze mną. Jeśli chodzi o wykonanie i sposób wykonania. Włóczka. Robię z włóczki Cotton Light. Jest to włóczka od Drops, 50% bawełny, 50% poliestru, więc ten poliester będzie trochę trzymał w rydach tą torebkę. Natomiast możecie używać dowolnej włóczki. Jest to bardziej torebka polecona na włóczkę, ponieważ ma marszczenia, więc nie polecam tworzyć go ze sznurka, bo sznurek będzie bardzo sztywny. Ja jeszcze zrobię jakąś torebkę ze sznurka, więc tutaj wykorzystujemy jakąkolwiek włóczkę, którą posiadacie. Oczywiście ilość matków zależy od tego, jaką szeroką i jaką wysoką chcecie zrobić włóczkę. Ja użyłam około 450 gramów. Pamiętajcie, że żeby zrobić najpierw próbkę i sprawdzić, czy Wam odpowiada po prostu włóczka, której chcecie użyć. Używam dwóch szydełek, szydełko 4 mm i szydełko 3,5 mm. Oczywiście wszystko Wam powiem, gdzie jakie szydełko. Ja pokażę Wam wzór, wykonując torebkę, taką mini torebkę dla lalki, ponieważ ja zazwyczaj tworzę tylko jeden raz dany projekt. Nie mam na tyle włóczek, żeby po prostu powtarzać razem z Wami to samo, to co już wykonałam. Dlatego wzór bardzo szybko i również dokładnie pokażę Wam przy wykonywaniu takiej torebki. Oczywiście torebka jest jak najbardziej przyjazna dla wszystkich, dlatego że tutaj nie musimy się martwić o żadne oczka, liczenie oczek, planowanie. Robi się ją dosłownie w mgnieniu oka i na dodatek, tak jak mówię, nie wymaga jakichś większych umiejętności co do rozpisywania wzoru, planowania. Nie. Robicie sobie po prostu taką, jaką uważacie, taką, jaką chcecie. Długość, szerokość torebki tak naprawdę dedykuje nam tutaj ten spód, który oczywiście możecie sobie sami zadecydować, jaką będzie miał długość, jaką szerokość, jaką głębokość. To jest dowolne. Ja Wam powiem, jak to zrobić, jak po prostu zacząć tą część, jak później przejść do części głównej, jak będziemy wykonywać ten oto właśnie piękny wzór. Mam nadzieję, że go widać w całej okazałości. On bardzo ładnie wygląda zarówno od góry, jak i od dołu. Ja na pewno jeszcze użyję go, może jakiś sweterek raglanowy mi się uda nawet stworzyć. Wzór jest naprawdę bardzo fajny. No i na końcu pokażę Wam, jak sobie zawęzić torebkę, ponieważ tak jak widzicie, ona jest bardzo szeroka, a ma marszczenia i taka ma być. Natomiast na górze pokażę, jak stworzyć właśnie tą część, tą krawędź, żeby sobie ją zawęzić. Natomiast jeśli chodzi o rączki, uchwyty, to oczywiście zależy od Was, jakie posiadacie. Ja niestety te rączki kupowałam dosyć dawno temu. Tak to u mnie jest, że coś mi się podoba, kupuję, a później chowam, bo nie mam czasu, a później znajduję i okazuje się, że muszę je wreszcie wykorzystać, ale niestety prawdopodobnie nie da się już kupić na tej stronie, na której kupowałam, ale strona sklep oferuje również wiele różnych fajnych uchwytów rączek, dlatego ja zostawię Wam link, gdzie można sobie dopasować takie skórzane, czy tam ekoskóra, uchwyty, rączki i możecie sobie po prostu takie rączki jakieś inne dobrać. Oczywiście rączek na rynku mamy bardzo dużo, więc niekoniecznie muszą być to takie. Oczywiście też można stworzyć własne uchwyty. Tak jak na końcu Wam mówię, można po prostu stworzyć sobie taki pasek długi, przyszyć zarówno jednej, jak i z drugiej strony, więc wcale nie musimy kupować też żadnych rączek. No oczywiście musimy kupić włóczkę. Chyba że macie jakąś włóczkę i można sobie zrobić taką torbę właśnie z resztek, nawet wykorzystując przeróżne kolory. Ja jak najbardziej zachęcam do tworzenia sobie właśnie takich abstrakcyjnych rzeczy. Mam nadzieję, że torebka Wam się spodoba, że sprawdzicie chociaż na próbce, jak stworzyć taki piękny wzór. On jest naprawdę bardzo fajny, gruby. Torebka bardzo ładnie się układa, można ją śmiało brać na wakacje, wypychać różnymi tutaj pamiątkami, bądź też ręcznikami, kąpielówkami. Myślę, że przyda się taka torebka na zakupy. Dobra, nie przedłużam, zapraszam. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim stylu. Także przechodzimy dalej. Zaczynamy od zrobienia spodu torebki. Spód torebki będziemy tworzyć z oczek ścisłych, wzorem tam i z powrotem. Liczba oczek jest dowolna. Pamiętajcie tylko, żeby zrobić próbkę i sprawdzić, ile oczek zajmuje Wam ile centymetrów. Ja na mój spód torebki nabrałam 70 oczek łańcuszka i uzyskałam 35 cm. Więc zaczynamy.
Spód torebki wyjątkowo będę robiła z podwójnej nitki, po to, żeby był mocny, stabilny. Później całość wzoru, całą torebkę już będziemy robić pojedynczą włóczką. Więc robimy sobie pętelkę podstawową i tutaj bierzemy większe szydełko 4 mm i nabieramy dowolną liczbę oczek, jeśli robicie próbkę, a jeśli robicie już torebkę, to możecie nabrać 70 oczek łańcuszka, jeśli oczywiście macie podobną włóczkę. Ja nabiorę tutaj dla przykładu około 10 oczek łańcuszka, może 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jeszcze jedno jako oczko brzegowe. Oczywiście liczba oczek dowolna nie musi być to liczba parzysta czy nieparzysta, ale ja zawsze wolę wybierać liczbę parzystą. Robię tylko z Wami próbkę, ponieważ moja torebka już jest gotowa i nie mam nawet włóczki, żeby zrobić drugą taką samą. Wytłumaczę Wam wszystko po kolei na tej małej próbce. Naprawdę torebkę robi się bardzo prosto, nie wymaga jakichś większych trudności. Dobrze, odwracamy sobie łańcuszek i będziemy teraz pracować tutaj na tych tylnych pętelkach od łańcuszka. Zaczynamy od drugiej pętelki, od szydełka. Pierwsza to było oczko brzegowe, zaczynamy od drugiej. Wkładam szydełko w tą pętelkę, przeciągam włóczkę i od razu przeciągam przez oczko. Przydadzą nam się znaczniki, żeby sobie znaczyć ostatnie i początkowe oczko. I dalej robimy tak samo, czyli wkładam szydełko w środkową pętelkę, przeciągam włóczkę i przeciągam przez oczko. Czyli do końca wybieramy środkowe pętelki i przerabiamy oczkami ścisłymi. I ostatnia pętelka. I mamy przerobiony pierwszy rząd. Teraz robimy oczko łańcuszka i odwracamy w taki sposób robótkę, żeby tą włóczkę mieć tutaj z tyłu. Czyli nie tak, tylko po skończeniu odwracamy w tą stronę. I zaczynamy robić oczko ścisłe w tylną pętelkę. Pomijamy oczywiście oczko brzegowe i zaczynamy od tego tutaj oczka, który stanowi nasz wzór. Ta tutaj pętelka to jest oczko brzegowe. Wybieram tylną pętelkę od łańcuszka, czyli to jest mój cały łańcuszek, przednia i tylna pętelka. Natomiast wbijamy się z góry i pobieramy tylko tylną pętelkę i również przerabiamy w taki sam sposób oczkami ścisłymi i oczywiście znaczymy początkowe oczko. I dalej tak samo, czyli wbijam się od góry, pobieram tylną pętelkę i przerabiam. Na początek trzeba sobie dobrze popatrzeć, gdzie jest ta pętelka. Na początku jest trudno, ponieważ mamy małą ilość zrobionych tutaj rzędów, ale później będzie prościej. Staramy się robić też to oczko luźno, nie ściskać zbyt mocno, żeby robótka na początku nie była szeroka, a później wąska. Ok, zobaczcie, jestem już na końcu, zaznaczyłam sobie ostatnie oczko i tutaj w ostatnim oczku, w ostatniej pętelce również wbijamy się tylko w tylną pętelkę. Tutaj pamiętajcie, żeby wbić się tylko w tylną, nie we dwie, nie w całe oczko, tylko w tylną. Dzięki temu krawędź będzie ładna, równa, stabilna. Ok? I znowu oczko do góry i odwracam zawsze w taki sam sposób robótkę, czyli tak, żeby ta nitka tutaj była po prostu z tyłu. To jest bardzo prosty ruch, wystarczy przekręcić zgodnie ze wskazówkami zegara w tą stronę. I znowu to samo, czyli pomijam oczko brzegowe, wbijam się w tylną pętelkę, pobieram i przerabiam pierwsze oczko i zaznaczam. To jest wzór na spód torebki.
bardzo prosty, bardzo szybko się tworzy, a jednocześnie oczywiście jest bardzo efektowny. Ilość oczek łańcuszka to jest szerokość Waszej torebki, więc pamiętajcie, żeby dostosować liczbę oczek. Ok? I robimy tak do końca. Ostatni rządek przerobię z Wami. I znowu tutaj jestem na końcu. Pobieram tylko tylną pętelkę. Przerabiam. I znowu oczko do góry. Odwracam w taki sposób. I jeszcze raz przerabiam. Ja przerobię sobie jeszcze dosłownie kilka rzędów, żeby Wam pokazać, jak będziemy obrębiać dookoła dno torebki. Przerobiłam sobie jeszcze dosłownie rząd tam i z powrotem. Teraz słuchajcie, oczywiście ilość takich rzędów to jest szerokość Waszego tutaj dna. To wszystko zależy, co chcecie uzyskać. Ja uzyskałam tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 takich ładnych podwójnych łańcuszków, co dało mi tutaj około 5 cm. To oczywiście zależy od Was. Robimy na szerokość, a na długość tutaj tej torebki, a szerokość oczywiście to jest liczba takich rzędów, ile zrobicie. Tak to mniej więcej wygląda. Ja już nie będę robiła dalej, chcę Wam tylko pokazać, jak wygląda wzór. Kończymy ten rząd w miejscu, żeby mieć tutaj ten sznureczek, ponieważ dzięki temu ładnie obrębimy sobie dookoła krawędź i będziemy mieć ładne, równe łańcuszki tutaj od tej strony, nie będą po prostu poucinane, a za chwilkę Wam powiem, o co chodzi. Jeśli zdecydowaliście, że macie odpowiednią szerokość, długość, dno jest skończone, bierzemy sobie już mniejsze szydełko 3,5 mm i teraz będziemy korzystać tylko z pojedynczej włóczki. Więc tak, można sobie odciąć tą jedną włóczkę, żeby sobie wrobić we wzorze, czyli dosłownie jakąkolwiek tutaj wybierzecie. Można sobie odciąć kawałek, a zostawić tylko jedną, tą, którą będziecie pracować. I zaczynamy obrębiać dookoła spód torebki. Ok, czyli teraz tak, wbijamy sobie znacznik w ostatnią pętelkę, tą, którą zrobiliśmy od naszego dna torebki. I teraz będziemy dookoła przerabiać półsłupkami. Tutaj, gdzie mamy łańcuszek, z tej strony, mamy ładne oczko łańcuszka, użyjemy właśnie ich do obrębienia tej części. Dzięki temu zostaną nam równe tutaj te łańcuszki. Natomiast z tej strony oczywiście użyjemy tutaj i tak naprawdę, zobaczcie, w środku zostaną 2 ładne łańcuszki. Natomiast z tej strony będziemy się wbijać dosłownie w środek tutaj każdego tego łańcuszka i stworzymy sobie po prostu półsłupek. Nie robię tutaj zbyt gęsto, nie ma tutaj potrzeby wbijania bardzo gęsto, ponieważ wzór jest już tutaj bardzo rozszerzający, więc wystarczy, że w każdym takim łańcuszku tutaj zrobicie po jednym półsłupku, czyli dosłownie tak jak ja miałam tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 półsłupków na tą część. Tutaj obecnie mam 2 łańcuszki, więc po prostu wbijam się od razu, zobaczcie, w środek jak gdyby tego łańcuszka, przebijam się mocno, pobieram włóczkę, może mi się to nie do końca udać, ale popatrzcie, pobieram włóczkę i robię jeden półsłupek. I znowu wbijam się tutaj w środek, można sobie tak rozszerzyć i robię kolejny półsłupek. I tutaj przechodzę do tej części, gdzie miałam już ładne oczka. Oczywiście ja tutaj przerobiłam podwójną jeszcze włóczką, ale tu już mam końcóweczkę, więc pobieram tylko jedną, a tą staram się schować tutaj we wzorze, czyli sobie po prostu można sznureczki teraz tak ładnie poukładać, żeby pochować. I przechodzę do oczka tutaj, gdzie zaczynałam, kładę sobie tak sznureczki, żeby po prostu wrobić tutaj we wzorze. Jeszcze raz. Jeśli nie teraz, to oczywiście takie sznureczki można później przeciągnąć. I znowu. Tutaj pobieram oczka z tego łańcuszka. Tu już mam pobrane dookoła. Oczywiście ilość takich półsłupków totalnie nie ma znaczenia. Nie jest konieczne pilnowanie się dokładnie,
ponieważ wzór nie wymaga konkretnej liczby oczek. I wbijam się po kolei i przerabiam. Tutaj układam sobie tak, żeby, zobaczcie, przerobić tutaj jak gdyby do środka tą część, schować te wszystkie sznureczki. Tutaj. Oczywiście przerabiamy teraz pojedynczą włóczką, więc może Wam się wydawać, że one są zbyt luźno, ale za chwilkę będziemy tworzyć taki gruby wzór, taki rozszerzający, że naprawdę polecam zrobić tak jak Wam mówię, czyli pojedynczą włóczką i tylko w jedno oczko, jeden półsłupek. Półsłupki tworzymy w taki sposób, że się wbijamy i pobieram włóczkę od dołu. Jeśli pobieracie od góry, to pamiętajcie, że wygląd tych półsłupków będzie troszeczkę inny, będzie przypominał taki X. Oczywiście to nie jest źle, jest kwestia przyzwyczajenia, ale jeśli chcecie uzyskać taki efekt jak ja, to musicie pobierać w taki sam sposób włóczkę. Zobaczcie, przerabiam sobie dookoła. Patrzę sobie mniej więcej, gdzie jest właśnie oczko. Mam mniejsze szydełko, więc lepiej się tutaj wbić. Powiedzmy, że już opuszczę tutaj te końcówki sznurka, bo mi przeszkadzają. Później jeszcze można je dalej wrabiać. I tutaj dosłownie przechodzimy od razu również do tej części, do środkowego łańcuszka. Jeśli zrobiliście ostatni, jeśli Wam to przeszkadza, możecie sobie na przykład zrobić tutaj półsłupek, ale tak jak Wam mówię, za chwilkę będziemy bardzo rozszerzać i to nie ma znaczenia. I znowu wbijam się dosłownie w środek tego tutaj łańcuszka, robię sobie półsłupek i w środek tutaj półsłupek i tutaj wybieram, szukam sobie pierwszego oczka, no jest tutaj. Trzeba sobie rozszerzyć i popatrzeć, gdzie jest ładna pierwsza pętelka z tego brzegu i znowu robię półsłupek. I tutaj już mam ładne oczka, więc pobieram te pętelki tutaj ze wzoru. Zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda. Przerabiamy sobie dookoła, mamy półsłupkami i jak dojdę do tej części, powiem Wam co dalej. Ok, jestem tutaj na końcu. Znacznik wskazywał mi ostatnie jeszcze oczko do przerobienia, ponieważ tutaj nie było półsłupka, więc przerabiam półsłupek. I znowu wpinam sobie znacznik. I przechodzimy do drugiego rzędu, który będzie już prawie docelowym do naszego wzoru, ale jeszcze musimy sobie przygotować tutaj tę część. Teraz będziemy bardzo rozszerzać, więc zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Wbijamy się jeszcze raz w to samo miejsce, tutaj, gdzie mieliście przerobione półsłupek. Wbijam się jeszcze raz, przeciągam włóczkę, robię narzut, wbijam się teraz w kolejne wolne oczko, przeciągam włóczkę, o, jeszcze raz, przeciągam włóczkę, tu sobie można przytrzymywać paluszkiem i uwaga, przeciągam teraz przez wszystkie pętelki i robię oczko łańcuszka. I znowu, jeszcze raz wbijam się w to samo oczko przed chwilą, które zrobiliśmy. Zobaczcie, tutaj ciągnie się włóczka od tego oczka, więc jeszcze raz poprzednie narzut w nowe oczko, wolne, puste. Przeciągam przez wszystkie pętelki oczko łańcuszka. Tutaj nie zapomnijcie zrobić tego oczka łańcuszka, on jest bardzo ważny. I znowu, wzór będzie polegał na tym, że będziemy najpierw się wbijać w poprzednią pętelkę, którą przed chwilą przerobiliśmy, przeciągamy włóczkę, robimy narzut, wbijamy się w wolną kolejną pętelkę, pobieram włóczkę od dołu, przeciągam przez wszystkie pętelki i robię oczko łańcuszka. I znowu, tak samo, narzut, kolejna i oczko łańcuszka. I znowu to, co przerobiliśmy, narzut, wolne oczko, przeciągam, pobieram i przez wszystkie pętelki oczko łańcuszka. I jeszcze raz.
tak musimy wykonać to okrążenie dookoła. Cały czas tak samo. Tutaj na pewno zwiększy Wam się objętość. Na pewno będziecie mieć tutaj już szerzej. A za chwilkę powiem Wam, jak to będzie wyglądało już dalej. Tu jeszcze chwilkę przerobię z Wami, żebyście mieli pewność, że rozumiecie wzór. Ok? I tutaj bardzo ważne w tym wzorze jest zrobienie tego oczka łańcuszka. To jest bardzo ważne. Ja kilka razy zapomniałam o tym oczku i musiałam próć, ponieważ wtedy zupełnie inaczej wygląda wzór, inaczej się ciągnie, powstają takie dziury. Ok, zobaczcie, no i ładnie, płynnie przechodzimy dookoła, cały czas pobierając już te pętelki, które wcześniej sobie przygotowaliśmy, tworząc wzór. Niestety włóczka się plącze trochę, jest słabo skręcona. No, ale takie uroki. Ok, jeszcze raz. Teraz pójdzie. Dobrze, przerobię sobie tak dookoła. Ok, i jestem już tutaj na końcu. Oczywiście ostatnią pętelkę również przerabiamy tak samo. Czyli w taki sam sposób. I oczko łańcuszka. Ja sobie zaznaczę tutaj jeszcze raz ostatnie okrążenie, ale nie jest to ważne. Możemy cały czas budować bez patrzenia, gdzie jest przejście wzoru, ponieważ my tak naprawdę robimy wszystko ślimakiem dookoła, bez łączenia. Wtedy torebka będzie bardzo ładnie wyglądała. Natomiast to jest tylko potrzebne tak naprawdę, żeby wiedzieć, w którym momencie skończyć, gdzie skończyć rząd, jak już zbudujecie całą torebkę, żeby się nie okazało, że na przykład z jednej strony jest wyższa, z drugiej niższa, więc warto sobie wpiąć nawet znacznik tu poniżej, żebyście wiedzieli, że mniej więcej w tym rzędzie tutaj będzie koniec. Ok, przechodzimy do rzędu drugiego. Słuchajcie, my tak naprawdę nabudowaliśmy bardzo dużo oczek, ponieważ tworzyliśmy tutaj oczko łańcuszka i ta część tutaj, akurat ja mam małą próbkę, ale ona będzie Wam bardzo falować i to jest to, co u mnie tutaj było widać, że mam bardzo dużo tych oczek i ta część już właśnie będzie tworzyła takie nadmiar materiału, czyli to, co jest u mnie, bardzo dużo tych oczek tak naprawdę będzie. A wzór teraz wykonujemy troszeczkę inaczej, ponieważ będziemy robić pomiędzy oczkami. Jeszcze tutaj do końca nie widać, ale rozszerzę, żeby Wam pokazać. Zobaczcie. Tutaj to małe oczko nad tym słupkiem to jest nasze właśnie oczko łańcuszka. To oczko tu, to było z tego półsłupka, a to jest oczko łańcuszka. Wzór teraz będzie polegał na tym, że oczywiście będziemy cały czas tak samo wykonywać, ale jak gdyby pomiędzy tutaj tym wielkim takim wzorem, pomiędzy półsłupkiem, czyli my tak naprawdę będziemy pomijać to oczko. Zobaczcie. Wbijam się w kolejne teraz wolne oczko, tutaj, czyli nie w poprzednie, już nie robimy w taki sam sposób, tylko wbijam się tutaj, przeciągam, robię narzut i teraz zobaczcie, tu się nie wbijamy, tylko wbijamy się pomiędzy tutaj te przestrzenie, czyli tu. To bardzo łatwo będzie później widać, na razie jest to wszystko ciasne, ale już Wam tutaj pokazuję. Czyli tak naprawdę pomijamy to środkowe oczko, zobaczcie. Przerabiam i znowu przeciągam i znowu robię oczko łańcuszka. To jest właśnie to oczko, które w tym środku jest i my jak gdyby się w ogóle w nie nie wbijamy. Robimy sobie wzór pomiędzy tutaj, tak? Czyli zobaczcie, teraz znowu się wbije w to miejsce. Tutaj było tylko takie przejście, więc wbiliśmy się w nowe, a teraz wbijamy się cały czas tak samo, pomiędzy i tu pomiędzy. Już Wam pokazuję, zobaczcie. Jeszcze raz, tu się wbijam, narzut i teraz tutaj. Ta pętelka jest tutaj widoczna. Przeciągam przez wszystkie i oczko łańcuszka. Dlatego ważne jest, żeby nie zapomnieć sobie zrobić tego oczka łańcuszka. Ona jest właśnie później jak gdyby pomijane, ale dzięki temu wzór wygląda cały czas tak ładnie i tak samo. Ponieważ gdybyście, zobaczcie,
zapomnieli zrobić tego oczka łańcuszka i zrobicie tylko tyle i później znowu zrobicie tak, to będzie Wam brakowało później tej przestrzeni do pominięcia i będzie się tworzyła dziura. Ja już kilka razy prółam, przyznaję, dlatego warto spróć nawet rządek, który widzicie, że jest źle, żeby wzór ładnie wyglądał. Tak, tu już oczko łańcuszka mam, więc cały czas bijam się pomiędzy ten ściek, wykonując go cały czas tak samo. Oczywiście moje tutaj włóczka jest czasami bardzo kłopotliwa, bo mi się tutaj źle przeciąga, ale ok. I zobaczcie, cały czas tak samo, czyli w poprzednie narzut, w to przeciągam oczko łańcuszka. Ok. Dopiero po zrobieniu już tego i kolejnego rzędu będzie widać efekt tego wzoru. I słuchajcie, na tym polega tworzenie tego wzoru cały czas, tak samo dookoła, bez żadnego łączenia. Wykonujemy sobie taki sam ściek do góry, tworząc wysokość naszej torebeczki. Więc musimy po prostu puścić chyba coś do słuchania czy do oglądania i cały czas budować sobie tą część tak samo. Wygląda na skomplikowany wzór, ale wydaje mi się, że jest prosty, a jednocześnie bardzo efektowny, ładnie tutaj się prezentuje. Tym bardziej, że jest jak na użycie włóczki do stworzenia torebki, jest gruba i dzięki temu ta torebeczka jest stabilna, fajna i jednocześnie właśnie nie jest taka sztywna. Przez ten rząd musimy niestety przebrnąć. On może być troszeczkę taki kłopotliwy przez to, że mamy tutaj ściśnięty ten wzorek, ale później będzie już naprawdę bardzo, bardzo łatwo. Ja sobie tutaj dojdę jeszcze. Ok, no jestem tutaj znowu mniej więcej na początku. Teraz już mam, będzie łatwiej widoczny ten ściek. Tak jak wspominałam, zaznaczyłam sobie tylko mniej więcej, gdzie jest koniec okrążenia, a teraz cały czas robimy tak samo. Już po prostu bijamy się pomiędzy tutaj tą część, zostawiając to oczko w spokoju. Czyli tak, cały czas tak samo. I oczko łańcuszka. Dobrze, słuchajcie, nie będę dalej pokazywać, ponieważ to jest oczywiście bardzo proste. Tak jak Wam wspominałam, ja mam małą próbkę, jeszcze nie do końca widać wszystko, te falowania. Natomiast właśnie przy dużej próbce, tak jak tutaj zauważycie, tych oczek będzie więcej i one właśnie będą się zawijać, zaginać i wzór też jest grubszy, więc będzie się w taki sposób układał. Taka jest ta torebka i tak ją oczywiście tworzymy. Takich rzędów budujecie sobie ile chcecie. Ja zbuduję dosłownie kilka, żeby Wam pokazać, jak będzie wyglądała góra torebki. Ok, zrobiłam sobie kilka okrążeń, po to, żeby Wam pokazać, jak teraz będziemy wykańczać sobie tutaj tą górę. Tak jak już zdążyli zauważyć, ta góra jest bardzo szeroka względem tego dołu, ponieważ mamy wzór gruby, nadbudowaliśmy więcej oczek. Na każdy tutaj taką półsłupek przypada taki ogromny, duży wzór. Na mojej próbce jeszcze tego falowania nie widać, ale już na większej zdecydowanie to falowanie jest, ale również na każdy właśnie taki tutaj półsłupeczek przypada jeden taki wzór. Natomiast jeśli chcielibyście mieć bardzo sfalowaną tą torbę, można oczywiście wcześniej zrobić gdzieniegdzie więcej takich półsłupków, ale wydaje mi się, że nie ma tutaj potrzeby. Warto też właśnie zrobić sobie próbkę i upewnić się i sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Dobra, ja miałam bardzo szeroką tutaj tą torebkę.
Już Wam tutaj pokazuję. Muszę się troszeczkę oddalić. O. I góra była naprawdę szeroka, więc trzeba sobie tutaj zawęzić tą część. O, coś mi się tutaj zablokowało. I powiem Wam, jaki użyłam tutaj wzór. Oczywiście ilość rzędów, wysokość tutaj tworzona jest dowolna. Ja uzyskałam około 35 cm i też patrzyłam mniej więcej, ile mam włóczki i ile mi starczy, żeby osiągnąć sobie jakąś odpowiednią wysokość. Dobra. Z chwilą, kiedy wiecie, że kończycie już budować wysokość torebki, zatrzymujemy się tutaj właśnie mniej więcej na tym samym miejscu, co zaczynaliśmy, czyli tak jak sobie zaznaczyłam półsłupek, to jest mniej więcej tutaj ten rząd i od tego rzędu zaczynamy sobie już tworzyć górę torebki. Tworzymy w taki sposób, że ostatnie oczko, które tutaj to było oczko łańcuszka, natomiast teraz będziemy wykonywać oczka ścisłe z narzutem, wbijając się tylko tutaj w tą przestrzeń większą, z tą większą dziurą, czyli znowu pomijamy tutaj te oczka i zobaczcie. Zaczynam od tej części, ponieważ tu jest zajęte, więc robię narzut, wbijam się pod oczko, przeciągam i teraz przeciągam przez te dwie pętelki. Przekładam sobie już, wkładam sobie tutaj znacznik, żebym wiedziała, gdzie jest moje oczko początkowe i przerabiam tak cały czas, czyli znowu tylko w tą przestrzeń. Tą pomijam. Narzut, przeciągam, włóczkę i przekładam przez dwie pętelki. Narzut, przeciągam i tutaj przez dwie pętelki. Można w ten sposób lub tutaj przytrzymać sobie palcem i od przodu przeciągnąć przez te dwie pętelki. Ten wzór już pozwoli Wam zagęścić tutaj tą górę, zawęzić ją, ale jeszcze nie do końca. To też wszystko zależy, jak szeroką, o tutaj mi się coś popruło, jaką szeroką macie górę torebki, ale powiem Wam, co zrobić, gdy jest ona jeszcze za szeroka. Tylko przerobimy sobie tą część. Dookoła. Czyli cały czas wbijam się pomiędzy, pomijając tą środkową tutaj pętelkę. Staramy się robić z takim samym naprężeniem nici. Może być jeszcze nawet luźno, bo dopiero za chwilę sobie jeszcze tak mocno zawęzimy tą górę. Ok, tu już prawie doszłam do początku. Patrzę sobie, gdzie jest ostatnia pętelka. I tutaj miałam tą ostatnią, więc w zasadzie tutaj robiliśmy, możemy zrobić jeszcze, ale możemy zrobić jeszcze tutaj jedną. Nie jest to konieczne, ale można. I zobaczcie, ten wzór już troszeczkę Wam zawęzi, ale to będzie za mało. Tak jak u mnie było to za mało, więc ja postanowiłam, że będę jeszcze zawężała sobie jeszcze raz, ale zanim zawężę jeszcze raz, przerobię sobie pierwszy taki ściek, który pozwoli mi już na wygląd tej góry. Jak będę go wykonywała? Znowu będę wykonywała oczka ścisłe z narzutem, z tym, że chcę zostawić tą pętelkę, więc żeby ją zostawić, będę pobierała taką pętelkę, którą tutaj widzicie od środka, z tyłu. Ona jest taka bardzo schowana. I co robimy? Przerabiamy dalej w okrążeniu, czyli robimy narzut i pobieramy tą pętelkę, przeciągam i przekładam przez dwie. Tak, żeby tutaj powstały Wam taki łańcuszek oczek, z pętelek, tak? Zobaczcie. Z chwilą, kiedy pobierzecie tą pętelkę, powstanie Wam taki właśnie ładny łańcuszek. I tak znowu przerabiam dookoła. Czyli cały czas pobieram pętelkę z tyłu. Patrzę, czy po prostu zostaje mi tutaj ta pętelka z oczka łańcuszka. Jeśli tak, to znaczy, że pobrałam dobrą pętelkę. Przerabiamy tak dookoła. Ok, przerobione, widać ładny łańcuszek, to znaczy, że wzór idzie dobrze. I teraz tak, jeśli taka szerokość Wam odpowiada,
Możecie cały czas robić sobie tak samo. Możecie nawet zmniejszyć szydełko, wziąć na przykład szydełko 3,25 bądź 3 mm. Zmniejszenie szydełka również spowoduje, że będzie tutaj węziej. Natomiast u mnie oczywiście nie wystarczyło to, miałam bardzo szerokie, więc w kolejnym rzędzie pokażę Wam, jak jeszcze sobie zawęzić. Czyli tak, zobaczcie, mam tutaj wpięty znacznik, kolejne oczko, sobie na razie wetnę. Będziemy robić już zmniejszenie. Najpierw zrobimy sobie zwykłe oczko, tutaj i zaznaczam. Następnie będziemy robić zmniejszenie. Moja sekwencja jest taka, że przerabiam jedno oczko całe, a w kolejnym rzędzie robię zmniejszenie. Zmniejszenie polega na tym, że robimy z 2 oczek jedno. I teraz pokażę Wam, jak wygląda zmniejszenie. Robimy w taki sposób, że robię narzut, pobieram pętelkę i jeszcze pobieram drugą pętelkę. Zobaczcie, taki ruch robię szydełkiem. Dzięki temu nabiorę sobie te 2 pętelki, czyli z 2 oczek zrobię jedno. Od góry wbijam się, przekładam w taki sposób, żeby tak naprawdę pobrać 2 pętelki od góry. I teraz przekładam przez te wszystkie 2 pętelki. Dzięki temu z 2 oczek mamy zrobione jedno. W kolejnym przerobię jedno oczko bez zmniejszenia. W kolejnym przerobię zmniejszenie. W taki sposób. I w kolejnym całe oczko. W kolejnym zmniejszenie. Oczywiście takich zmniejszeń nie musicie robić tyle co ja. To wszystko zależy, jaką macie szerokość torebki. Jeśli robicie tak jak ja, to ja zrobiłam taką właśnie sekwencję. Raz oczko całe, a raz oczko zmniejszające. I dzięki temu uzyskałam odpowiednią szerokość torebki na górze. Ale może się okazać, że Wy nie potrzebujecie tak mocno zmniejszać, więc oczywiście jak najbardziej można przerabiać na przykład 2 oczka, zwykłe, bez zmniejszeń, a kolejne, trzecie, czwarte ze zmniejszeniem. Naprawdę technika dowolna. Nie musicie nawet się sugerować ilością oczek, czy Wam wyjdzie tak samo i równo. To nie ma znaczenia. Ważne, żebyście po prostu dopasowali sobie te zmniejszenia do Waszej torebki, do Waszych potrzeb. Tutaj się nie sugeruje w ogóle liczbą oczek. Torebka jest zrobiona bardzo spontanicznie. Nigdzie nie widać żadnych potrzeb, żeby po prostu planować ją, rozpisywać na ilość oczek, ponieważ, tak jak Wam powiedziałam wcześniej, taki sposób wykonujemy, że ma być łatwa, prosta i przyjemna, a jeśli faktycznie coś chcemy zawęzić, to na bieżąco sobie ustalamy, co ewentualnie i gdzie właśnie tutaj te zmniejszenia na górze zrobić. Dzięki temu ona też się tutaj ładnie, ten materiał tak zbierze, ściaśni i właśnie też na górze wtedy powstają takie fajne marszczenia. No zobaczcie, tutaj już doszłam do końca. No i w ostatnim też sobie zrobię tutaj jeszcze zmniejszenie. W taki sposób. Powiedzmy, że zakończyłam ten rząd już zmniejszający, że więcej już nie będziemy zmniejszać, więc w dalszej części budujemy sobie już wysokość tego wzoru. Cały czas wbijamy się już po jednej pętelce, przerabiając dookoła ten sam ściek. Ja tutaj jeszcze przerobię sobie z Wami. Cały czas. Oczywiście tak samo wysokość tego ściągacza, można powiedzieć, na górze też zależy od tego, co chcecie, jak ma ostatecznie torebka wyglądać. Dowolna wysokość rzędów. I teraz tak, ja już tutaj mniej więcej sobie dochodzę do początku. Na końcu zamykamy już okrążenie. O, jeszcze trochę, dosłownie kilka. Jeśli uznacie, że torebka się za bardzo tutaj zawęziła, no moja oczywiście jest tutaj wąska, bo to jest torebka, mini torebka chyba dla lalki, więc ona jest bardzo wąziutka na górze, ale kiedy uznacie, że jest za wąsko, spróbujcie po prostu ten ostatni rząd i spróbujcie te zmniejszenia robić rzadziej, czyli na przykład tak jak Wam pokazywałam, 2 całe pętelki i zmniejszenie, albo nawet 3 całe pętelki i później zmniejszenie. Ta technika jest naprawdę bardzo dowolne. I kiedy już macie zrobiony ściągacz na górze,
Oczywiście ostatnie okrążenia, 2 oczka to mogą być dosłownie zwykłe oczka ścisłe, bez narzutu i zamykamy, a pętelka włóczka tu teraz zostaje, wplatamy sobie tutaj, chowamy sobie do środka i sobie po prostu jak gdyby blokujemy, żeby nam się nic nie stało. Rozwaliło, zepsuło. Ok, tak wygląda mini torebka dla lalki. Natomiast jeśli chodzi o rączki, ja tak jak Wam wspominałam, dosyć dawno temu kupiłam sobie takie uchwyty. Nie ma prawdopodobnie już ich w sprzedaży. No, u mnie to tak jest, że zazwyczaj coś leży, zanim się za coś zabiorę i później niestety nie da się tego kupić. Ale tak już mam, że zbieram, a później się okazuje, że no trzeba by wreszcie coś z tym zrobić. Ale tak jak Wam wcześniej wspominałam, uchwyty mogą być naprawdę dowolne. Ja Wam podlinkuję stronę, na której możecie przeróżne uchwyty sobie kupić i w zależności od tego też, czy faktycznie chcecie mieć takie uchwyty, zadecydujcie, jak ostatecznie torebka będzie wyglądać, ponieważ możecie sobie zrobić takie zwykłe paseczki, dokładnie z tego samego wzoru, co tutaj, tylko że tutaj robiłam z pojedynczej włóczki i taki długi paseczek może również posłużyć Wam jako uchwyt, czyli po prostu robimy jeden pasek, może być nawet taki gruby i przyszywamy sobie tutaj w tej części. Ja postanowiłam sobie przyszyć, wiem, że jest możliwość wrobienia tutaj w te oczka, które są we wzorze, ale jak gdyby zrobiłam najpierw torebkę, a później wpadłam na ten pomysł, więc już nie chciałam pruć, dlatego po prostu przyszyłam tą część tutaj. Moje uszy były zbyt krótkie, więc musiałam sobie dobudować taki pasek. Natomiast jeżeli oczywiście nie macie takich krótkich tych rączek, uchwytów, zawsze można to kółeczko również, kiedy jesteście na tym etapie robienia jeszcze kilka rzędów, sobie jak gdyby owinąć i nadbudować, ale nie wiem, czy to będzie ładnie wyglądać. Wydaje mi się, że tak jest też dobrze. Nie musimy zaglądać do środka. Moje szycie igłą nie jest zbyt ładne, ale wydaje mi się, że też to bardzo fajnie wygląda. A oczywiście różne zapięcia też można zastosować. Taki mam pomysł na tę torebkę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, że sobie zrobicie. Dajcie znać w komentarzach. Ja już Wam serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Pa, pa.